Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jadę sobie z roboty po mojej ostatniej czwórce i mam tak zwany długi weekend. Pogoda fajna, ale widzicie jak jestem ubrany, bo jest 7 stopni. Jak się jedzie na elektryku, to trochę piździ, że tak powiem. Jadę sobie moim wiernym ENGWE EP2 Pro. Rowerek świetny. Cały czas tym jeżdżę do pracy i będę jeździł nawet w zimę, słuchajcie. T4 stoi jakaś. Jadę znanym wam terasą. Nie mam niestety szelek, żeby kamerę sobie tu przytroczyć, ale to będą takie ujęcia teraz z ręki. Widzicie, troszeczkę kurde inaczej. Muszę jakoś tą ręką kręcić. Nie wiem jak mi to wyjdzie, ale zobaczymy. Rowerem to się znacznie lepiej wraca i jeździć w ogóle do pracy. Nie muszę stać, zobaczcie, w korkach. O tej porze korki zaczynają się tworzyć i stoję w tym kurde zmęczony. W tych korkach spać mi się chce, a na rowerku to się nie chce spać, przyjemna jazda. Słuchajcie, zawsze odkąd zacząłem jeździć elektrykami, do tej pory tak mam, siadam na elektryczny rower, to jestem ukochany jak dziecko, naprawdę, cały czas. Wychodząc z pracy ma radość, jest wielka, gdy widzę elektryka. Cześć! Słuchaj, mam dla Ciebie niebywałą okazję. Chcesz kupić rower elektryczny bądź hulajnogę elektryczną lub przymierzasz się do takiego zakupu, to mam dla Ciebie okazję, słuchaj, taniej o mój kod rabatowy, wybrane marki. Słuchajcie, spójrzcie, dzięki współpracy z firmą Buy More Way jestem w stanie dla Was wygenerować zniżkę w wysokości 300 zł na te marki poniżej. Spójrzcie, mamy tutaj Far Freeze, ENGWE, Kukin, Lanki, Dots, Twin, Samba, Joyor bardzo znany. Wchodzimy sobie na wybraną przez nas markę, upatrzony nasz rower lub hulajnogę. Weźmy sobie hulajnogę Joyora na przykład. Weźmy pierwszą lepszą, Joyor C10, powiedzmy tą, Shop Now. Dodajemy do koszyka. Mamy już go w koszyku, robimy teraz checkout. I zobaczcie, już dzięki temu macie tutaj cena bazowa 2600 ileś. Moja cena to 2328 dzięki mojemu kodu MarcelBike. Kupicie ją taniej. Możecie to robić z każdą marką, która tutaj jest. Teraz weźmy sobie dla przykładu ENGWE firmę i wspaniały rower jakim jest ENGWE EP2 Pro. Naprawdę uważam to za wspaniały model. Jeżdżę na nim do pracy non-stop. Jest to dla mnie kozak, jeżeli chodzi o fatbike'i, takie małe składane fatbike'i. I robimy to samo. Wybieramy sobie kolor. Możemy mieć szary, czarny, orange, jaki tam chcecie, w zależności jaki model ma różne kolory. Dodajemy do koszyka. Robimy checkout, czyli sprawdzanie koszyka. Jeżeli kod Wam się automatycznie nie zrobi, nie wklepie, no to wpisujemy Marcel Bike. Dajemy apply i zobaczcie, z ceny 4397 robi się cena 4088 zł. Także na te wybrane marki chcesz kupić rower, chcesz kupić hulajnogę, wpisuj kod MarcelBike i masz ode mnie 300 zł. Link znajdziesz poniżej. I patrzcie jaki mam widok, kurde. Na wały i ludzi stojących w korku. Tu katedra. Tam zamek, koło którego zaraz będziemy przejeżdżać. I stateczki. No. Mam bardzo malowniczą trasę, jeżeli chodzi o jazdę do pracy. A to jest ten zamek, o którym mówię, ciągle w remoncie. Jak ją wyremontują, będzie fajnie. Jakie fajne zejście zrobili, bo było inne. Tam u góry są działa i w ogóle. Kiedyś Was tam zabiorę. Zawsze jak sobie wracam z pracy, jadę sobie wolniutko. Zobaczcie, 13 na godzinę. Rowerek toczy się na drugim stopniu, spokojnie, ja sobie pedałuję, zobaczcie, bez najmniejszego problemu i to jest właśnie fajna sprawa. I jeszcze te grubaśne opony robią naprawdę zajebistą robotę, ale zaraz Wam o tym szerzej opowiem. I patrzcie na ten korek, masakra, ja właśnie w takich korkach, jak jadę samochodem, to stoję, wszędzie stoją, ja stamtąd jadę, tam stoją i później tutaj stoję. No masakra, rowerek znacznie lepszy do miasta, zwłaszcza, że ja mam ścieżkę rowerową do samej chaty. W mieście najbardziej to trzeba uważać na pieszych, słuchajcie, generalnie łażą po ścieżkach rowerowych
jak święte krowy. Oczywiście rowerzyści i e-rowerzyści też nie są święci, bo widzę, jak nie jeżdżą. Dlatego fajnie tak trzymać kamerę w ręku, bo można sobie, kurde, ponagrywać różne sytuacje, jak się zdąży oczywiście. No, patrzcie, jak stoją. Stoją, a ja jadę. Patrzcie, teraz taki przejazd tory na zwykłym rowerze była masakra. A tu bez najmniejszego problemu. Patrzcie, jak tu pięknie. O, ja do Trzech Orłów jedziemy. A tu nasze Trzy Orły, to już wam to pokazywałem w poprzednim odcinku. No ale tak to jest. Lecę sobie spokojnie. 18-19 na godzinę. Zobaczcie, już mam przejechane 860 km. Już mam przejechane tym rowerem. Także ja jeżdżę na nim cały czas, żeby nie było. Co prawda mój rower był w Chorwacji. Pamiętacie, z Maćkiem, bo już wspominałem o tym. Ale Maciek tam niewiele jeździł. Głównie to są moje kilometry, które właśnie teraz klepię jeżdżąc do pracy, bo jak jeżdżę na taką czwórkę, co to znaczy na czwórkę? Na 4 dni pracuję, 4 dni mam wolnego. Na takie 4 dni jeżdżę cały czas, a teraz jeździłem, to przejeżdżam około 120 km razem łącznie przez te 4 dni. Także taka czwórka, 120 i się już zbiera, nie? Jeżdżę, chwalę sobie i jestem bardzo zadowolony, słuchajcie. Nie, jak wsiadam na jakiś rower zwykły, ze zwykłymi oponami, to ja nie mogę na nim jechać. No, tak się przyzwyczaiłem do fata i powiem wam, że no nie wsiądę. Naprawdę nie wsiądę. Ktoś mi tam kiedyś napisał, że najlepszy do miasta to jest cross. Pewnie napisał to właściciel crossa. I tylko crossa, nie jeździł na innych rowerach. Mi też się wydawało, że zrobiłem sobie super konstrukcję. Pamiętacie mojego składaka 20-calowego na oponach 2 chyba szerokości? Tak zachwalałem, on tam na Bafangu 500 jeździł w silniku centralnym. To powiem wam, odkąd mam tego Engve 2 Pro, nie będę na tamtym jeździł, bo po prostu nie widzę sensu. Nie widzę sensu, na tym się jeździ o 400 razy lepiej. Naprawdę uwierzcie mi, jak wsiadłem na fata, to z fata nie zsiądę no nie ma sensu. Dla mnie nie ma sensu. Ten rower jest naprawdę wyśmienity, ponieważ będąc teraz na zlocie spotkałem kilku użytkowników właśnie tego roweru, różne kolory, bo one są w różnych kolorach, tam były akurat 2 pomarańczowe. Mój kolega, który ma przejechane 1400 km, też ciągle jeździ, chwali sobie. Mój drugi kolega ma 700 chyba kilometrów. Rafał, pozdrawiam serdecznie, jeżeli ogląda. Wszyscy jeżdżą, nikt nie narzeka, nic się nie psuje. Słuchajcie, to jest taka luźna jazda moja z pracy. Mam kamerę, to przy okazji mówię, coś skręcę dla was. Jak ktoś chce tak bardziej jakieś różne szczegóły, jak na przykład odblokować ten rower, żeby jeździł szybciej, jakieś inne testy, to zapraszam was na playlistę Engve EP2 Pro na moim kanale. Tam mam kilka filmów na temat właśnie tej maszynki i tam możecie zgłębić tajemnicę, także żebyście nie pisali w komentarzu, że nie powiedziałem to, nie powiedziałem tamto, czy coś takiego. Dużo już powiedziałem o tym rowerze. Mówię, wejdźcie sobie na playlistę, tam zobaczycie. A ktoś mnie pytał, a co się stanie, jeżeli zabraknie baterii w rowerze, czy da się jechać? No dobra, sprawdźmy to. Patrzcie, nastawiam na 0, czyli 0 wspomagania i no i teraz nie mam wspomagania. Widać? Widać. A ja sobie pedałuję. Jadę jak na zwykłym rowerze. Jadę jak na zwykłym rowerze. Czy jest ciężej? Oczywiście, no jest ciężej. Ale z tego względu nie przez silnik. Sam silnik jest praktycznie bezoporowy. To wam pokażę, czekajcie, stanę. To dobra, to wyłączmy, żebyście uwierzyli. Cyk. Wyłączony. I teraz patrzcie, unoszę. Widzicie? Tak się zachowuje silnik, jeżeli bateria jest wyczerpana. Praktycznie niczym to się nie różni od zwykłego roweru. Jest to bezoporowy, ponieważ jest to silnik przekładniowy. A silniki przekładniowe są bezoporowe. Praktycznie. No i czy da się jechać? No jak już mówiłem, da się jechać. Opory są tylko i wyłącznie przez te grube opony. I jeszcze klockowane dodatkowo. No musi być opór, ale mamy do dyspozycji przerzutkę. Dajemy sobie jeszcze na za ciężko na mniejszy bieg i jedziemy normalnie do domu. Wczoraj na przykład dojeżdżając do domu, no nie naładowałem jakoś tak roweru szczegółowo, bo ten rower został jeszcze z poprzedniego mojego wyjazdu do pracy, gdzie tam tylko jechałem do pracy, później mnie żona odbierała
W sensie myślałem, że rower jest naładowany, a był troszeczkę rozładowany. Około kilometra przed końcem mojej trasy do domu skończyła mi się właśnie bateria i normalnie dojechałem sobie do domu. Po pracy zmęczony, trochę pedałowania było, ale dojechać się da, także awaryjnie da się jechać. Nie jest to może komfortowe jak jazda zwykłym rowerem, jak już raz powtarzam, przez te grube opony, ale jechać się da. Dobrze, ale o czym my to w ogóle rozmawiamy? To Wam krótko przedstawię, co to za rower. Jest to rower Engwe EP2 Pro w wersji EU od firmy Engwe, jak sama nazwa wskazuje. Jest to chiński producent rowerów, świetnych rowerów, bardzo wchodzący na nasz rynek. On występuje w dwóch wersjach, słuchajcie, w wersji EU i w wersji International. Wersja EU jest to wersja zablokowana na to, żeby nie miał manetki. Manetka tutaj tylko służy i wyłącznie do podprowadzania. Słuchajcie, jak go przekręcimy, zobaczcie, on tylko tak na manetce kręci. Jest to 6 km pod obciążeniem około 5 km, nie więcej. I jest to, powiecie, że nielegalne, że manetki nie może mieć. Otóż może manetkę, z tego co się dowiedziałem, mieć, jeżeli jest używana do podprowadzania roweru, bo rowery takie jak elektryczne, takie jak ten mniej więcej, mają też funkcję podprowadzania, która jest tu pod minusem, jak się przytrzyma go dłużej, tu się pojawia taki rowerek i jest dokładnie to samo, co byśmy zrobili właśnie tą manetką, więc to jest wykorzystywane w wersji EU jako podprowadzanie roweru, jak widzicie. Po prostu gdzie jest jakaś górka, jest ciężko gdzieś podejść, czy chcecie gdzieś tam, nie wiem, przejść, jest właśnie wzniesienie jakieś, to się właśnie włącza manetka albo to podprowadzanie i delikatnie rower Wam wjeżdża. Też możecie zobaczyć to na moich filmach. Oczywiście tą wersję EU też można odblokować, jak już powiedziałem wcześniej. Są filmy na ten temat na moim kanale w playliście właśnie o Engwe 2 Pro. Zachęcam do oglądania, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak to się odblokowuje. W każdym bądź razie jest silnik, jaki tutaj siedzi, jest to 250 watów, ale w piku on daje znacznie większe wartości. Prędkość w wersji EU jest skryzowana do 25 km na godzinę. Po przekroczeniu tej prędkości rower po prostu przestaje wspomagać. Jeszcze raz powtarzam, można to odblokować, rower pojedzie wtedy szybciej, ale to wszystko na własne ryzyko. Ja Wam opowiadam o wersji EU. To siodełko nie jest w standardzie, to siodełko ze sztycą jest moje, bo wiadomo, siodełko i sztyca to są rzeczy bardzo indywidualne, ponieważ każdy ma szerokość dupy inną. Ja akurat tą sztycę nie kupiłem specjalnie do tego roweru, ja tą sztycę miałem. Zwykła sztyca też się nada, tylko ja po prostu mam tutaj sztycę amortyzowaną, po prostu pomijałem. Ja mam to siodełko zamienne do kilku rowerów, po prostu wyjeżdżam ze sztycą z tego i wkładam do innego i jadę. Samo siodełko oryginalne tutaj też jest bardzo wygodne, miękkie, no ale jak mówię, ja mam swoje wygodniejsze. To samo, ta sakwa z przodu też jest moja, to sobie doczepiłem tego, nie bierzcie pod uwagę. Słuchajcie, rowerek jest wyposażony w amortyzator przedni o regulowanym, tutaj macie miękkości, o regulowanej miękkości oraz blokadzie, możecie go zablokować, jak Wam przeszkadza. Zintegrowane oświetlenie przód oraz tył wraz ze stopem. Jak naciśniemy hamulec, widzicie, zapala się stop. Oczywiście jest to składak, składamy go w pół, też możecie zobaczyć na moich innych filmach. Pedały, łamie się go tu w pół, kierownica się składa, pedały się składają. Na pokładzie mamy 7 przerzutek Shimano Tourney, jest to taka budżetówka, ale bardzo dobrze się sprawdza. Bateria jest 13 Ah, starcza na bardzo długo. Mamy oczywiście też czytelny bardzo wyświetlacz. Możemy tutaj sobie ustawić 5 lub 3 stopnie wspomagania, w zależności od wyboru. 1, 2, 3, 4, 5. Może być od 1 do 5, od 0 do 5, od 1 do 3, 0 do 3, coś takiego. Jak chcecie. Ja używam 5 stopni wspomagania. I choć posłuchajcie, mogę odblokować ten rower na wersję International, czyli tą odblokowaną, nie robię tego z tego względu, że na wersji EU wystopniowanie tych stopni wspomagania jest bardzo fajne i to fajnie działa. Zobaczcie, na jedynce on fajnie wspomaga, jakieś 14 na godzinę, dwójka trochę szybciej, trójka trochę szybciej, no i tak dalej. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że nawet, słuchajcie, na jedynce to nie jest tak, że macie mniej mocy. Tam trochę jest skryzowana ta moc, ale możecie jechać wolno i gdy Wam prędkość zacznie spadać na tym pierwszym stopniu, powiedzmy tam jest 14, nie wiem, do 10, to rower zacznie Was wspomagać nawet pod porządną górę, żeby do tej prędkości doprowadzić.
Także to nie jest tak, że jak na jedynce to macie mniejszą moc, tak jak w niektórych sterownikach się spotyka. Tu jest zupełnie inaczej i to mi się strasznie podoba. Bo czasami jedziemy w mieście wśród ludzi i chcemy jechać wolniej, ale też z jakąś tam mocą, taką, żebyśmy się po prostu nie męczyli, żeby było nam wygodnie. Najlepszą rolę robią tutaj te gigantyczne opony. Nie powiedziałem jakiej wielkości. Są to opony oczywiście 20-calowe o szerokości 4 cali z fajnym bieżnikiem klockowanym. Podjazdy pod jakieś krawężniki wysokie. Oczywiście wolno, nie zapierdzielając. To baja. A po terenie takim jak tutaj, czy jakieś nawet gorszy, jeździ się po prostu zajebiście. Dlatego ja wybrałem Fata na dojazdy do pracy i nie chcę innego, ponieważ jeździ mi się bardzo komfortowo. Chodzi właśnie głównie o komfort. Miękko, przyjemnie i szybko można dojechać wszędzie. A teraz sobie pojedziemy troszeczkę inną trasą, nie tą co zawsze, to jest taka, tam możecie zobaczyć, to jest wszystko pod górę, bezstromą. I później taka góra płaczu, ja ją nazywałem, jest. Zobaczymy, jak ten rower sobie tam poradzi. Znaczy, no oczywiście zobaczyć to wszystko z tej perspektywy. No nie mam sprzętu, żeby nagrywać inaczej na razie. Słuchajcie, odniosę się do tego, co ludzie piszą na różnych grupach albo w komentarzach. Najbardziej mi rozbawiają takie teksty w stylu: a słyszałem, że ten rower po przejechaniu ileś tam kilometrów hałasuje. A słyszałem, że coś tam, że styki się upalają w baterii tutaj, bo on jest łamany tutaj w pół, nie? No kurde, nie wiem, ja znam kilku użytkowników Engwy właśnie tego EP2 Pro w wersji takiej, nikt nie ma tych problemów. Ludzie przejeżdżają po 1400 km, niektórzy już. Pod nim jeden miał 3000, słuchajcie, gdzie tu jechać teraz, bo nie pamiętam. Tam chyba. Ludzie przejeżdżają, mówię, po 3000 km i nic się nie dzieje. Dlatego zrobimy sobie, słuchajcie, test, jak przejadę około 1000 km, to zbadamy cały rower, zobaczymy zużycie opon, teraz wam pokażę. Stan styków w tej właśnie baterii, co tutaj jeszcze, stan hałasu, czy właśnie, że silnik wydziela hałas. Silnik, ja przejechałem 800, w tej chwili, poczekajcie, 862 km i silnik pracuje dalej tak samo jak pracował. Jedyny pisk dochodzi z tylnej kasety, no ale to jest część eksploatacyjna i to po prostu trzeba posmarować. Niektórzy nawet łańcuchy myją co jakiś czas. No po przejechaniu 800 km można nasmarować już ten łańcuch i wtedy hałas ucichnie. Słuchajcie, oto taki, posłuchajcie. Takie kwikanie jest. Ja jeszcze będę upgrade'ował ten rower. O hamulce hydrauliczne, ja już to wspominałem. On ma tutaj mechaniczne, właśnie tego nie mówiłem. To on ma, ten rower ma hamulce mechaniczne na linkę. One są dobre, ale zdecydowanie polecam zainwestować tutaj w hamulce hydrauliczne. Koszt takich hamulców nie jest zbyt duży, tych hamulców jest teraz wpyte pełno, a sam montaż też jest bardzo prosty. Ja będę właśnie u siebie tu montował hydrauliczne. Hamulce już mam, kupione jakieś parę lat temu, leżą tak, Shimano jakieś tam mam, nie wiem. Mam cały komplet z klamkami i jedyny problem polega na tym, że trzeba tam na tych klamkach założyć albo czujniki hamowania, bo wiecie, jak tutaj się hamuje rowerem, to w momencie naciśnięcia, tutaj akurat się nic nie pojawia na monitorze, ale w momencie naciśnięcia hamulca napęd jest rozłączany. Można założyć na klamkach czujniki magnetyczne i się wtedy tu przykleja. Ja bardziej polecam zakupić sobie klamki z wbudowanymi czujnikami w środku do hydraulików. Koszt takich klamek to jest około 120 zł, dwie sztuki, lewa, prawa strona i po problemie. Wiecie, jak kupicie ten rower, da się jeździć bez najmniejszych problemów. No ja teraz jeżdżę, 860 km przejechałem po prostu bez modernizacji żadnych, oprócz siodełka, ale siodełka już mówiłem, że to sprawa indywidualna. Da się jeździć, ja po prostu montuję te hamulce hydrauliczne, bo je mam. Ale specjalnie, żebym kupował? Nie wiem. Chyba nie, bo nie mam takiej potrzeby. No jeździ, skręca, hamuje, jak to się mówi. Zobaczcie, piaseczek. Zobacz, jak on sobie radzi. Normalnie sobie jadę, bez żadnej spiny. Mogę nawet tu wjechać, a patrzcie. Po takim kopnym piachu. Po korzonkach. Też po korzonkach, tak większy nawet, no zobaczcie. Ja się nie przejmuję takimi rzeczami, słuchajcie, teraz. Naprawdę. Wjechać tutaj w korzenie, czy jakieś nierówności, to jest czysta przyjemność. Nawet widzieliście, rower prowadziłem cały czas jedną ręką, bo w drugiej trzymam kamerę. O, i tutaj właśnie zaczynał się taki długi, męczący podjazd i z zwykłym rowerem, nawet elektrykiem miałem, słuchajcie, tutaj problemy. Elektrykiem słabszej mocy oczywiście. Zobaczymy, jak ten gnojek sobie poradzi. Myślę, że sobie poradzi.
a później wynagradza nam tutaj ten podjazd to, że na samym końcu jest długi zjazd z góry i można zapierdzielać. Na razie cały czas jadę. W kamerze oczywiście wygląda to, jakbym po płaskim jechał, ale cały czas jest podjazd. Zobaczcie, o tym teraz mówiłem. Teraz sobie wezmę jedynkę, nie? I dalej sobie jadę, tak wolniutko. Ale ja tak wolniutko nie lubię jechać. To sobie dam trójkę. O, bo ja szybciej lubię. O, patrzcie, kamloty. Sobie pokazuję dróżkę. Jedziemy. Rower jest naprawdę świetny, wart swojej ceny. On kosztuje około 4500 zł. Oczywiście możecie go kupić taniej, wykorzystując mój kod rabatowy. Link znajdziecie w opisie filmu. Wiecie, gdyby ten rower mi się nie podobał, to bym po prostu nie jeździł tak, jak nie jeżdżę swoimi zwykłymi rowerami, na których jazda już mi nie sprawia przyjemności, ponieważ zakochałem się w Facie i tylko nim będę teraz jeździł. Mam jeszcze drugiego Fata, a już niedługo zapraszam Was na recenzję kolejnej maszyny od firmy Engwe. Ale jaki to zobaczycie, to jest niespodzianka. Wejdźcie, sprawdźcie mój kanał. Jeszcze nie wspomniałem o tych fajnych, fantastycznych obręczach aluminiowych. Nie są to koła szprychowe, jak widzicie, tylko właśnie aluminiowe. No mi się to podoba. Są zwolennicy i przeciwnicy, mnie to się bardzo podoba. Rower oczywiście macie tutaj, nie pokazywałem jeszcze. Zobaczcie, tutaj jest kluczyk, jak sobie zablokujemy, wyciągniemy klucz, to nie włączymy w ogóle elektroniki. Rower staje się bezużyteczny w tym momencie, możecie tylko jechać normalnie na nogach. Tak samo blokuje się właśnie wyjęcie baterii. Przekręcicie, nawet jak ktoś złamie Wam ten rower, żeby wyjąć tą baterię, to jej nie wyciągnie, bo tam taki rygiel wchodzi i po prostu bateria jest zablokowana. Rower też ma bardzo dużą możliwość regulacji, jeżeli chodzi o wzrost rowerzysty. Spokojnie ktoś, co ma 1,90 m, 1,95 m nawet, spokojnie pojedzie, ponieważ tutaj oryginalna ta sztyca, bo ta jest moja, jak już wcześniej mówiłem, bardzo wysoko się wysuwa, można bardzo wysoko siedzieć, jak i kierownica wysuwa się naprawdę mega wysoko. Rower można dopasować naprawdę do każdego rowerzysty, bo ja akurat tu mam tą swoją sztycę, ale ta oryginalna się kończy tu i można siodełko zmienić, obniżyć aż do tego poziomu. Ale powiem wam, że takie dziecko 6-7-letnie to już spokojnie na tym rowerze pojedzie, jak i właśnie taki wysoki koń. No to tyle w takim krótkim odcineczku. Chciałem Wam pokazać, że ciągle jeżdżę właśnie tym rowerem, jestem nim mega zachwycony. Ja też polecam Wam takie właśnie, spróbujcie chociaż przejechać się tym Fatem, ale nie 200 metrów, tylko tak, nie wiem, pożyczcie od kogoś na 2-3 dni, pojeździcie sobie po lesie czy coś tam, czy nawet do pracy dojeździcie, zobaczycie, odkryjecie, dlaczego kocham Faty, bo to ciężko przekazać słowami czy w filmie. Musicie po prostu to przetestować. Ja naprawdę Wam polecam. I jeszcze raz zachęcam, jeżeli ktoś chce kupić, to link jest w opisie filmu wraz z kodem rabatowym.